Zwiedzanie Kalisza rozpoczynamy od niezwykle charakterystycznej budowli dla tego miejsca. Jest to Bazylika Miłosierdzia Bożego. Następnie kierujemy się w stronę centrum. Pomimo że Kalisz ma ponad 100 000 mieszkańców, to na rynku jest praktycznie pusto. Chodźmy więc do ratusza, aby wejść na wieżę i zobaczyć, jaki jest z niej widok. W kaliskim ratuszu znajduje się interaktywne muzeum. W ramach biletu otrzymujemy audioprzewodnik. Kalisz, dawniej Kalisja, jest uznawany za jedno z najstarszych miast w Polsce. Za czasów rzymskich prowadził tędy szlak bursztynowy. W piwnicach ratusza, w których zaczynamy zwiedzanie, są dostępne także interaktywne gry i zabawy, które myślę, że z pewnością spodobają się także dzieciom. Między innymi można wirtualnie przymierzyć zbroję albo inny strój. Następnie, zgodnie z instrukcjami audioprzewodnika, kierujemy się do windy i jedziemy w kierunku kolejnych punktów zwiedzania. Został nam jeszcze ostatni punkt zwiedzenia interaktywnego muzeum w ratuszu. W drodze na wieżę ratuszową możemy jeszcze podejrzeć mechanizm zegara. Widok z każdej ze stron muszę przyznać, że jest naprawdę niezły. Oprócz tego na wieży ratuszowej mamy do dyspozycji także kilka teleskopów za darmo. Będąc na Starówce, warto przejść się kamiennym mostem. Jest to najstarszy most w Kaliszu, który powstał w 1825 roku. Sam most myślę, że jest tylko ciekawostką, ale dookoła jest mnóstwo przepięknych, kolorowych kamieniczek. Kalisz to raczej spokojne miasto. Nie ma tu takich tłumów i korków jak w Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie. Kolejny przystanek, który warto umieścić na swojej liście zwiedzania Kalisza, to Gród Piastów. To właśnie tutaj, na przełomie IX i X wieku, powstała osada kaliska. W tym momencie jest to muzeum archeologiczne. Spacerując między domami otoczonymi bujną zielenią, można mieć wrażenie, że przenieśliśmy się właśnie w czasie. Do większości domów nie można wchodzić, jednak ich drzwi są otwarte, tak abyśmy mogli zobaczyć, jak to niegdyś wyglądało. Myślę, że warto sobie zarezerwować dobrą godzinkę na zwiedzenie tego miejsca. Kiedyś stał tu także kościół, którego pozostałości fundamentów widzimy tutaj w tle, a zaraz obok jego miniaturowa rekonstrukcja. Będąc w Kaliszu, warto zwiedzić także kilka wnętrzy kościołów. Niestety, większość z tych, które chciałem odwiedzić, było zamkniętych. Może Wy będziecie mieli więcej szczęścia. Ostatni, kulminacyjny punkt, który musi zakończyć każdą wycieczkę do tego miasta, to kaliskie andruty. To tradycyjne, cienkie, lekko słodkie wafle. Smacznego!